Coraz więcej wypadków na placach zabaw. Dzieci powinny się na nich bawić bez narażenia swojego zdrowia. Czas dokładnie sprawdzić, od czego zależy ich bezpieczeństwo. Muszę porównać kilka placów zabaw i sprawdzić, co różni bezpieczny plac zabaw od tego, który może wyrządzić dzieciom krzywdę. Potrzebuję pomocy eksperta. Na szczęście chyba znam kogoś takiego. Przemku, co my tu dzisiaj mamy? Cześć Karolu. Dzisiaj zrealizujemy swoje marzenie z dzieciństwa i będziemy mogli przetestować takie piękne domki do zabaw. Okej, mamy dwa domki. Czy one się czymś różnią? Tak. Jeden jest wykonany z lepszej jakości materiałów i o lepszej konstrukcji, a drugi jest wykonany z gorszej jakości materiałów i gorszej konstrukcji. Słuchaj, jak dla mnie nie widzę tej różnicy. Już wiesz, Karolu? Nie mam pojęcia. A jednak różnią się diametralnie. No dobra, ale czym? Nie wiem, czy widziałeś kiedyś na placu zabaw dzieci, które mają na sobie zadrapania lub rany. Niestety widziałem, no ale jak plac zabaw wpływa na to zdrapanie? Te zacięcia i rany, o których już wspominaliśmy, mogą być spowodowane ostrymi krawędziami na różnych elementach placu zabaw. Dlatego to jest zweryfikowane przez ekspertów. Dzieci mogą również zakleszczyć różne swoje części ciała, palce, głowy, kończyny w różnych elementach, które to umożliwiają, w szczeblach. Wszystkie takie miejsca są weryfikowane przez ekspertów. Weryfikowane są odległości, wymiary, żeby odpowiednia grupa wiekowa dzieci miała dostęp do pewnych zabawek, do pewnych nie. Jak rozumiem, te najważniejsze aspekty dzisiaj właśnie przetestujemy. Tak, teraz jest pora, aby przetestować nasze domki. Jak widzicie, tutaj mamy szereg różnych przedmiotów. Mam nadzieję, że powiesz nam, Przemku, co to jest i do czego służy. Tak, jest to zestaw próbników, którymi testujemy bezpieczeństwo placu zabaw. Każdy ma swoje przeznaczenie. Mam nadzieję, że zaraz zobaczymy, jak się używa. W dłoni trzymasz śrubokręt? Nie, jest to popularnie nazwany próbnikiem palca. Ma dwie różne średnice. Najpierw sprawdzamy małą średnicą, czy uda nam się gdzieś włożyć. No tutaj nie udało nam się. To bardzo dobrze, bo jak nie udaje nam się włożyć, to jest akurat dobry wynik. Tu nam się udaje i teraz jest druga część testu. Musimy tą grubszą końcówką sprawdzić, czy też wchodzi. No i niestety tutaj mamy problem, bo jeżeli ta cieńsza końcówka wchodzi, to ta gruba też powinna. Czyli jest potencjalne zagrożenie. Okej, czyli wyobrażamy sobie, że to jest palec małego dziecka, ono tylko wkłada i nie jest w stanie wyjąć. Tak, czyli mamy zakleszczenie palca, no i wyjmowanie takiego palca może spowodować jakieś uszkodzenia ciała. Mogę stwierdzić, że to jest ten domek niebezpieczny, tak? Widzimy bardzo wiele elementów, w których dziecko może się zakleszczyć. Skaleczenia są jednym z najczęstszych wypadków na placach zabaw. I o ile nie mamy pewności, czy ktoś nie stłucze tam butelki, nie pozostawi szkła, o tyle powinniśmy chyba mieć możliwość zweryfikowania, czy same place zabaw nie będą źródłem takiego skaleczenia. Norma nie definiuje dokładnie testu na sprawdzenie ostrych krawędzi, jednak na przykład drewno nie powinno mieć żadnych zadziorów, rozwłóknień, śruby powinny być pozabezpieczane, nie powinny być ostre, powinny być albo zakończone tak na okrągło, nie powinny mieć możliwości skaleczenia. Podesty o zbyt małej przyczepności również mogą stanowić zagrożenie dla dzieci. Wyobraźmy sobie, że takie dziecko podczas zabawy ześlizguje się z zabawki i robi sobie krzywdę. Tutaj akurat norma nie definiuje testu na antypoślizgowość takiej powierzchni, ale producent powinien zapewnić odpowiednią przyczepność, czyli powinna być odpowiednia faktura, która uniemożliwi poślizgnięcie. Ważną rzeczą jest, żeby na takich podestach, takich miejscach, gdzie dzieci stoją, nie zbierała się woda, czyli nie było miejsc, gdzie potencjalnie tworzą się kałuże. Bezpieczne podesty mogą być wykonane na przykład z płyty antypoślizgowej HPL, tak jak w tym zielonym domku. Czas na małe podsumowanie. Zobaczmy, co udało mi się zapamiętać. Jestem już przekonany, że ten domek niewłaściwie przygotowany to jest ten,
Zgadza się. I tak, mamy tutaj takie niewłaściwe elementy jak niezabezpieczone śruby Zgadza z się. ostrymi krawędziami, ostra krawędź na Tutaj, dachu, tak. dziury, w których dziecko może się zakleszczyć, Zgadza się. palce, barki, głowa, ręce. Tą pierwszą część testów możemy uznać za zakończoną. Przejdźmy zatem do kolejnych testów. Teraz przejdziemy do drugiej części naszych testów. Trochę omówimy materiały, z których wykonywane są place zabaw. Tak się podzieliło nam na stole, że tu mamy materiały zdecydowanie wyższej jakości, a po stronie Karola mamy materiały, które mamy trochę do zarzucenia. Może teraz przejdziemy do tego elementu drewnianego, jednego i drugiego. Jak widać, Czyli do kantówki. tak, jak widać się różnią. Tą tutaj mamy z drewna klejonego, również specjalnie tutaj frezowanego, zabezpieczonego powierzchniowo. Taki element dzięki temu frezowaniu na przykład jest zdecydowanie mniejsze naprężenia są w nim. A tutaj mamy element wykonany z drewna naturalnego. Nawet widać pięknie, jak tutaj słoje drewna się układają. Z pozoru wygląda podobnie, jednakże mogą, jak już wcześniej mówiliśmy, dojść tutaj do różne zwłóknienia, mogą powstać ostre zadziory, które w praktyce później będą niebezpieczne. Czyli powiedzmy w dniu odbioru placu są dobre, ale później będą niebezpieczne. Dodatkowo trzeba dodać, że drewno na placu zabaw nie powinno być porażone biotycznie. To znaczy, że nie powinno być żadnych grzybów i pleśni w takim drewnie, a takie wszelkie szczeliny powodują, że gdy wniknie tam wilgoć, to tworzy się naturalnie dobre środowisko do powstawania pleśni, grzybów niebezpiecznych. Wszystkie metalowe elementy placu zabaw powinny być zabezpieczone przeciwko korozji, bo stoją w końcu na dworze i mogą korodować. Oczywiście producent placu zabaw nie musi być producentem śrub i takich elementów łączących, więc może zakupić odpowiednie elementy z certyfikatami, z potwierdzeniem jakości. Ważnym elementem jest również malowanie takich elementów stalowych, metalowych. I tutaj niestety niektóre praktyki są takie, żeby taki profil pomalować tylko proszkowo, a nie zabezpieczyć odpowiednio i w tym miejscu już widać ślady korozji. A tutaj mamy element, który najpierw był powlecony powłoką galwaniczną, czyli tutaj był ocynkowany i pomalowany również proszkowo i na pewno nie będzie korodował. Tutaj mamy już stal nierdzewną, a tutaj też mamy element ocynkowany, który z pewnością odporny jest na działanie korozji. Musimy pamiętać o tym, że temperatura i wilgoć mają duży wpływ na zużycie i odkształcanie się różnych elementów, szczególnie jeżeli są one zbyt cienkie. Warto podkreślić, że pod wpływem temperatury, jeżeli te elementy są dość cienkie, one się odkształcają i mogą tworzyć różne dziwne wybrzuszenia. Na co zatem powinni uwagę zwrócić osoby z administracji, które dokonują zakupu placów zabaw lub też rodzice, którzy mają wpływ na wybór takiego placu zabaw? Przede wszystkim nie tylko bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest ważne, ale również eksploatacja. Mamy eksploatację przez lata. Jeżeli my codziennie będziemy musieli w ten plac ingerować, poprawiać jakieś elementy, które będą korodowały, które będą się rozluźniały, to taki plac będzie uciążliwy w użytkowaniu. On będzie wymagał cały czas nakładów czasu lub pieniędzy, więc warto zweryfikować, jak długą gwarancję mają elementy, jak długo można je użytkować, wiedząc, że one nie będą się niszczyły. Myślę, że warto także wspomnieć o serwisie, o obsłudze klienta, którą gwarantuje wykonawca, a także o tej długości gwarancji. Tutaj ten nasz zielony domek, wyprodukowany przez firmę Vinci Play, niektóre z elementów tego domku mają gwarancję do 30 lat. To bardzo długo. Tak, 30 lat to bardzo długo, ale odpowiednio dobrane materiały najwyższej jakości pozwalają producentowi na tak długi okres gwarancji. Pamiętajcie, że oprócz tych wszystkich aspektów, które wymieniliśmy w tym odcinku, ważne jest również, jak zarządca dba o ten plac. Czyli jak są wykonywane okresowe przeglądy, jak jest utrzymywany ten plac w stanie sprawnym, czyli czy wszystkie elementy są przeglądane, zakonserwowane. Generalnie taki plac powinien być co jakiś czas dokładnie zweryfikowany. Jeżeli plac jest wykonany z odpowiedniej jakości materiałów, to najczęściej takie przeglądy są przeglądami. Przeglądamy, że wszystko jest dobrze i może być dalej dopuszczane do eksploatacji. Jeżeli słabej jakości, to bez przerwy coś naprawiamy. Wielość pomysłów i dynamika dzieci sprawia, że te place zabaw rzeczywiście powinny być sprawdzane co jakiś czas, więc warto naciskać administrację, wspólnoty, dzielnice po to, żeby dokonywały odpowiednich przeglądów i remontów. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. I pamiętajcie, nie jest aż tak źle. Istnieją przecież wysokiej jakości bezpieczne place zabaw.